Halo, 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 halo. Live goal. Dobrze, jedziemy z tym koksem. Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Czekajcie. Dobra. Witam was serdecznie. Halo, 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 halo. Hej, hej, hej. Dobry wieczór, moi drodzy. Tylko potasuję karty i zaczynamy. I jedziemy z tym koksem. Dajcie mi tylko znać, czy dobrze mnie słychać. Dajcie mi znać, czy wszystko słychać bardzo, bardzo dobrze, moi drodzy. Cześć, Kasiu. Moja kochana, poczekajcie chwilę. Dajcie mi tylko sekundę. Tylko ułożę sobie tutaj karty dla was. Bum. Jedziemy z tym koksem. Dobra, mamy to zrobione. Drugie. Hej, hej, hej. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dobra, moi drodzy. Dajcie mi tylko ułożyć wszystkie energie. Dobra, jest już nas trochę jest. Teraz na pewno dołączy troszkę więcej ludzi. Ale tak, moi drodzy. Wszystko ok, słychać tak. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Poprosimy, moi drodzy, tylko o udostępnianie tego live'a, o tapowanie, moi drodzy. Daje to naprawdę o wiele lepszy zasięg. Ale tak, moi drodzy. Dobra, mamy tutaj potasowane wszystkie energie. Jeszcze raz tylko tasnę. I zobaczymy z tego. Dobra, potasowane. Dobra, moi drodzy, zaczynamy z tym. Jedziemy z tym koksem. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie na Tarot przy kawie. Nazywam się Pio i zaczynamy z następnymi czytaniami, moi drodzy. Bardzo serdecznie witam wszystkich ludzi, którzy są tutaj i wszystkich ludzi, którzy byli ze mną rano na szybkim live'ie, na odpowiedzenie na wasze pytania. Także tak, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że jesteście. Jest nas już chyba ponad 43 000 tutaj na TT, na Insta już prawie 1000 i na YouTube już prawie, nie, już ponad 10K, także bardzo, bardzo dużo nas jest, moi drodzy. Nasza mała rodzina Tarot przy kawie nagle się robi coraz większa. Jestem w niebo wzięty, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Witam cię bardzo serdecznie, Nat. Mamy już Nat i mamy Kasię, moje dwie bardzo ulubione osoby, jeżeli chodzi tutaj o Tarot przy kawie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że mi pomagacie i za to, że jesteście. Ale tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiaj od ryb, później będzie skorpion, później będzie rak, koziorożec, panna, byk, wodnik, waga, bliźniak, strzelec, lew oraz baran, moi drodzy. Także tak, jedziemy 6 na 9, jedziemy yin and yang, także jedziemy od tyłu, zobaczymy tutaj tej waszej energii w tym najbliższym czasie będzie. Będę się dzisiaj łączył bardziej z tą energią, co piszczy w trawie, ale bardziej jeżeli chodzi o ten cały miesiąc lipiec. Będą to dość szybkie czytania, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się to spodoba. Jutro zrobimy bardzo dokładne czytania na miesiąc lipiec. Będzie to dedykowanie czytanie na miesiąc lipiec. Zrobię to jutro, ponieważ potrzebuję troszkę więcej czasu na to i więcej troszkę energii, jeżeli chodzi o te czytanie. Te jutrzejsze czytanie będzie bardzo, bardzo wnikliwie. Będziemy tam mówić o pracy, będziemy gadać o finansach, będziemy mówić o miłości. Ci ludzie, którzy są ze mną już od prawie na sierpień, przepraszam, to będzie na miesiąc sierpień czytania, czyli one będą jutro, a to, co dzisiaj robimy, te czytania, to jest takie szybkie jakby sprawdzenie energetyczne, jeżeli chodzi też o miesiąc sierpień, ale nie będzie aż tak bardzo wnikliwe. I teraz tak, jeżeli chodzi o te czytania jutrzejsze, tak powiedziałem, one będzie bardziej takie, większy wgląd w waszą energię, w naszą częstotliwość, ale tak, moi drodzy, kto jest gotowy na ostrą jazdę bez trzymanki? Mam nadzieję, że jesteście.
I jedziemy, moi drodzy. Moja droga rybo, witam Cię bardzo serdecznie na Twoim czytaniu. Nazywam się Piotr i zapraszam Ciebie na Twoje sprawdzenie energetyczne. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie, moja droga rybo, będzie się działo. Widać u Ciebie pewnego rodzaju partnerstwo. To niekoniecznie musi być tutaj od razu miłość, ale może to być tutaj partnerstwo, jeżeli chodzi tutaj o jakąś nową pracę i nowe postanowienia odnośnie pracy. Nowe przedsięwzięcie, pójście w jakimś nowym kierunku, w którym znajdziesz tutaj w pewnym sensie takiego swojego rodzaju odrodzenie, bądź też oświecenie, jak ja tutaj to lubię nazywać. Myślę, że patrzcie, jak ta karta poleciała. W każdym bądź razie, moi drodzy, aż polecisz, kurczę, na inną stronę planety, albo inną stronę czasoprzestrzeni, moja droga rybo, wylecisz całkowicie w przestrzeń. W każdym razie u Ciebie będzie się działo bardzo, bardzo dużo i może Tobie brakować bardzo czasu, jeżeli chodzi tutaj o Twój kalendarz. Także bardzo jest ważne tutaj pewnego rodzaju strategia u Ciebie, moja droga rybo, i ukierunkowanie się w stronę pewnego rodzaju celu. I teraz tak. Masz mieć tutaj ułożone w głowie po prostu to, co Ty chcesz osiągnąć i iść w tym kierunku, ale nie myśleć tak bardzo o tym końcowym efekcie, tylko o tej drodze, przez którą Ty przechodzisz, żeby do tego celu dojść. Jest u Ciebie tutaj pewnego rodzaju zawód, bądź też pewnego rodzaju smutek w środku. Ludzie na Ciebie mogą patrzeć jak na osobę, która jesteś szczęśliwa, uśmiechnięta i spełniona, ale gdzieś tam w środku jest u Ciebie smutek i jest u Ciebie w pewnym sensie pewnego rodzaju zawód. To może być zawód pewną osobą, bądź też to może być zawód w pewnym sensie jakąś taką sytuacją, bądź też sytuacyjnością. Jest tutaj wokół Ciebie, tak powiedziałem, taka osoba, jakaś osoba, którą Ty darzysz pewnego rodzaju uczuciem, ale ta osoba może nie odwzajemniać Twojej energii, czy tam Twojej takiej... Ja to nazwę miłości, ale to miłość to jest taka bardzo broad subject, nie? To jest bardzo ważne, żeby tutaj zauważyć to, nie? Także... Widać też pewnego rodzaju spełnienie, to może być spełnienie odnośnie pracy, ale to też może być odnośnie pewnego przedsięwzięcia, przez które ty będziesz teraz przechodzić. Może tego bardzo, tak powiedziałem, może być bardzo mało czasu na zrobienie wszystkiego, ale ważne, żeby tutaj zauważyć, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku i nie masz się załamywać. Ten najbliższy czas, jeżeli chodzi ogólnie też o ten miesiąc najbliższy, może tutaj być w pewnym sensie dla Ciebie, może być w pewnym sensie bardzo emocjonalny i ważne, żebyś o tym wiedział, bądź też wiedziała, moja droga rybo, nie? Przyjdą do Ciebie pewnego rodzaju rzeczy, które trzeba będzie zapłacić, także staraj się tutaj może nie wydawać za bardzo pieniędzy, ponieważ będą tu pewnego rodzaju inwestycje, bądź też właśnie jakieś rzeczy do zapłacenia i będziesz musiał, bądź też musiała to ogarnąć w taki, a nie inny sposób. Także tak, na takiej zasadzie. Ale tak, moja droga rybo, jeszcze też, jeżeli chodzi tutaj o takie dwie bardzo ciekawe energie, jeżeli chodzi o bonus. Bonus numer 1 to jest coś związanego z pościelą oraz coś związanego z poduszkami, bądź też jakimś takim wystrojem wnętrz. Bonus numer 2 to jest coś związanego z ptakami, bądź też z wylatywaniem z miejsca, w którym Ty jesteś. Ja myślę, że to może być też tutaj właśnie związane z tą Twoją energią zmiany, nie? Że w pewnym sensie będą tu będzie u Ciebie się bardzo dużo dziać, bardzo duże zmiany będą i bardzo duża emocjonalność może być wokół Ciebie, jeżeli chodzi tutaj o ten Twój najbliższy czas. Jest tutaj coś związanego też, to jest taki następny bonus, czyli dodatkowa informacja, jeżeli chodzi o Twoją energię. Jest coś związanego z czerwoną suknią, bądź też czerwonym ubiorem, bądź też
takimi bardzo bolącymi dniami w tym najbliższym czasie i to jest bardzo ważne, żebyś tutaj pamiętał, bądź też pamiętała, to tutaj może to tutaj też być pod kątem psychicznym, bądź też takim emocjonalno-kubkowym, jak ja to nazywam, nie? Czyli tym fizycznym umysłem. Tak, to mogą być jakieś wizyty u psychologa, to może tu być jakaś taka rozkminka, co ja mam ze sobą zrobić, czy tam co dalej, nie? Co dalej się będzie działo, co dalej mam zrobić. Będzie tutaj, tak powiedziałem, bardzo duża decyzyjność u Ciebie i bardzo, bardzo ważne, żebyś tutaj zwrócił, bądź też zwróciła uwagę na to, że to Ty jesteś tutaj najważniejszy, czy tam najważniejsza w tym najbliższym czasie, czy tam w ogóle i zacząć to ludziom mówić, że teraz nie mogę tego zrobić, ponieważ jest teraz czas dla mnie, nie? Czy tam, mówię, wybrać sobie taki jeden dzień w tygodniu, w którym Ty mówisz ludziom nie. To jest bardzo, bardzo ważne. Ale tak, moja droga rybo, jeżeli to z Tobą rezonowało, prosimy o kciuka w górę, poprosimy tutaj o komentarz, daj mi znać też, jak mi poszło, jak się Tobie te czytanie podobało, jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję Tobie bardzo serdecznie i ja już zapraszam Skorpiona. Mój drogi Skorpionie, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie na Twoim czytaniu, a u Ciebie będzie się działo. U Ciebie bardzo wszystko przyspieszy w tym najbliższym czasie, może się Tobie nawet zdarzyć, że, nawet do góry nogami to miałem, może się u Ciebie zdarzyć tak, że będzie Ci nawet brakować czasu na to, żeby myśleć, ale to będzie bardzo, bardzo dobre. Widać, że tutaj wszystko zacznie klikać ze sobą jak klocki Lego, że tak powiem, bądź też jak takie bardzo, na pierwszy rzut oka może to były jakieś skomplikowane puzzle, a nagle Tobie się okaże, że Ty masz taki dar w układaniu tych puzli, że wszystko zacznie ze sobą się łączyć przepięknie w jeden piękny, cudowny obraz, który będzie czymś naprawdę nadzwyczajnym. U Ciebie tutaj widać bardzo pewnego rodzaju jakąś kontrolę, która była tutaj nad Tobą i ta kontrola widać, że to jest jak ta kontrola, słowo kontrola i w ogóle ten cały symbol kontroli, tak jakby on był na takim małym bąbelku i do tego małego bąbelka podchodzi taka mała małpka z takim małym, ostrym narzędziem i ona przebija ten bąbelek i nagle ta cała kontrola spada na glebę, łamie sobie ręce i nogi i nagle się tutaj okazuje, że tej kontroli już nie ma i nie będzie. I wiesz, muszę tutaj powiedzieć, że to bardzo, bardzo cudownie tutaj wpłynie na Ciebie, na to Twoje otwarcie, na Twoją sytuacyjność, ale też na Twój stan mentalny oraz na tak zwany taki stabilność oraz stabilizację. Widać, że ta pochyła linia zacznie się nagle, zacznie się ona nagle wyrównywać i zacznie ona stanowić bardzo dużą taką ułożenie, że tak powiem, jeżeli chodzi o Twoje życie, nie? I teraz tak, będzie tutaj u Ciebie coraz więcej też możliwości na to, żeby zarobić pieniądze, bądź też mieć pewnego rodzaju dobrobyt. Widać tutaj ogólnie u Ciebie ta stabilizacja, ona przyjdzie z wielu różnych miejsc. I to będzie między innymi też pod kątem uczuciowym, pod kątem finansowym, pod kątem domu, pod kątem swojej emocjonalności, radości, umysłu. Po prostu to jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które będą tutaj u Ciebie wpływać bardzo korzystnie na Twoje życie, że tak powiem. I teraz tak, jest tutaj też bardzo duża jakaś lekcja, którą Ty wynosisz, co da Tobie też bardzo duże właśnie ugruntowanie oraz radość z tego, w którym kierunku Ty idziesz. Widać tutaj bardzo, bardzo mocno, że do tej pory tutaj mogło brakować Tobie pewnego rodzaju takiej dodatkowej nogi, jeżeli chodzi o ten stół i co za tym idzie takiej stabilności. I widać, że ta stabilność u Ciebie będzie bardzo, bardzo mocna oraz będzie bardzo
bardzo taka wyważona, że tak powiem. Coś takiego innego będzie to, że ty zaczniesz tworzyć swoją rzeczywistość w bardzo prostolinijny sposób i będziesz bardzo przyciągać do siebie poprzez tą swoją piękną muzykę, którą ty będziesz tutaj, z którą ty będziesz tutaj grać, jeżeli chodzi o ten wszechświat, jeżeli chodzi o te swoje otoczenie i ten swój bąbelek bezpieczeństwa, że tak powiem. Będziesz też przyciągać do siebie ludzi, którym będzie to bardzo fascynować, ta twoja przemiana i ta twoja radość życia, że tak powiem. Bardzo, bardzo przepięknie i bardzo mi się to podoba. Znikną też pewnego rodzaju lęki, które się przy tobie, czy tam w tobie kryły. Jest to przepiękna, w ogóle tutaj tak mówię, u ciebie jest taka przepiękna energia rozkwitu, jak taki piękny kwiat, który wzrasta o poranku poprzez tą fotosyntezę, poprzez te deszcze, poprzez ten nawóz, poprzez te słońce. Wszystko nagle zaczyna tutaj pięknie współgrać z naturą oraz z taką radością życia. Spokój po prostu, nie? To tutaj bardzo, bardzo mocno widać. Widać u ciebie bardzo mocne ugruntowanie też, mój drogi Skorpionie, jeżeli chodzi o naturę i to jest bonus numer 1. Natura oraz wszystko, co jest związane z naturą. Tak by natura powodowała u ciebie zarówno zwierzęta, jak i rośliny, drzewa. Mówię ogólnie wszystko, co jest związane z naturą, tak jakby wpływało na ciebie bardzo regeneracyjnie. Bardzo mi się podoba ta energia, bo jest to energia takiego spokoju oraz ułożenia. Także tak. Jest tu u ciebie też bardzo mocna energia 7 i 8, co de facto daje nam tutaj bardzo mocną właśnie taką radość oraz z życia oraz szczęście. To tutaj bardzo mocno widać. I ja myślę, że to szczęście ty sobie sam, bądź też sama kreujesz i będziesz wykreowywać w tym najbliższym czasie. Tutaj bardzo, bardzo to widać. Czy coś takiego innego? Wiesz co, ja myślę, że ja bym tutaj na razie to czytanie tak zostawił i coś związanego z jakimś kamieniem, bądź też kamieniami, coś z jakimiś zawieszkami, tutaj też bardzo mocno widać, coś związanego z jakąś, może zmianą, że tak powiem, włosów, bądź też coś związanego właśnie tutaj z włosami. I też taki bardzo mocny przewodnie kolory u ciebie jest brązowy, zielony, czerwony, żółty i niebieski. Te parę kolorów coś u ciebie dają i czy tam synchroniczność tych kolorów bardzo dobrze na ciebie wpływają. A co za tym idzie, to są takie, można powiedzieć nawet, to są kolory właśnie czakr, nie? Każdych z czakr i bardzo bardzo, bardzo ciekawie. Mówię, bardzo, bardzo ciekawie, bo tak jakbyś ty układał, czy tam układała, mój drogi Skorpionie, swoje wszystkie czakry w jednej strukturze. To jest bardzo, bardzo dobre i to powoduje pewnego rodzaju otwarcie, odrodzenie, ale też oświecenie, że tak powiem, nie? Ale tak, mój drogi Skorpionie, jeżeli to z tobą rezonowało, prosimy o kciuka w górę, poprosimy tutaj o komentarz, daj mi znać, jak mi poszło i też jak się tobie podobało i też jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy się możemy spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. A ja już zapraszam Raka. Mój drogi Raku, witam ciebie bardzo serdecznie na twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj u ciebie będzie słychać. A u ciebie jest bardzo mocne wyważenie oraz ułożenie. I powiem tobie szczerze, że mój drogi Raku, że z jednej strony tak jakbyś ty miał się teraz bardzo, bardzo mocno wyluzować oraz tak odosobnić trochę od takiej emocjonalności, bądź też stanów emocjonalnych, a z drugiej strony jakbyś, że jest ta zabawa, jest ta energia takiej radości, że tak powiem, z tego życia i z tego wszystkiego, co się u ciebie dzieje, ale z drugiej strony jakby była bardzo mocna powaga i ważność pewnych rzeczy, które się teraz dzieją w twoim życiu. I to może być właśnie związane na przykład z jakąś tranzycją kogoś w twoim życiu, w twoim świecie, kto był wokół ciebie, ale musiał przejść do innego wymiaru, że tak to nazwę, bądź też pójść w stronę nowej jakiejś przygody. Także
widać, że mówię, u Ciebie będzie takie bardzo wyważenie, też jeżeli chodzi o Twoją emocjonalność, tak by tutaj była bardzo mocno, trzeba było podjąć pewnego rodzaju decyzję oraz decyzyjność jest tutaj odnośnie pracy, ale też odnośnie pewnego rodzaju związku. Myślę, że jeżeli chodzi o związek, Ty jesteś gotowy, bądź też gotowa na to, żeby mieć coś takiego naprawdę prawdziwego, co idzie od serca, ale z drugiej strony, żeby też to było, to muszą być dwie strony muszą chcieć. Nie może być czegoś takiego, że tylko Ty chcesz i tylko Ty chcesz i tylko Ty na to pracujesz. Muszą być dwie strony, które pracują na wspólnotę energetyczną. Jest tutaj coś bardzo mocno związanego z jakąś ulicą, bądź też z jakimś adresem. To może być coś właśnie związanego z przemieszczeniem, bądź też przeprowadzką i będziesz się naprawdę bardzo tutaj zastanawiać nad tym, czy to jest na pewno to, czego ja chcę, czy to jest na pewno takie miejsce, do którego ja chcę się przenieść na przykład, nie? Z drugiej strony jest tutaj bardzo taka energia, Wiesz co, jest tutaj taka energia, mój drogi Raku, takiego stworzenia miejsca, w którym ja będę mógł, bądź też mogła się znowu rozwijać. I jest to tutaj naprawdę niesamowite, ponieważ myślę, że to miejsce, do którego ty masz przejść, tam masz się wyprowadzić, bądź też do którego ty masz iść, da tobie o wiele większy rozwój, albo możliwość chociażby tego rozwoju. I ja tobie powiem szczerze, że ten twój rozwój będzie na zupełnie innym poziomie. To może być szkoła, ale to może też nie być jakiś taki byle jaki na przykład kurs, bądź też jakiś certyfikat, tylko to może być prawdziwa, porządna szkoła, gdzie ty się na przykład naprawdę będziesz tutaj rozwijać, bądź też rozwijała w stronę bardzo mocnej specjalizacji, nie? Czy nie wiem, lekarz, prawnik na przykład, coś w tym kierunku na przykład, nie? Nie wiem, coś związanego tutaj z jakimś innym trade'em, który potrzebujesz naprawdę bardzo mocnych podwalin też, jeżeli chodzi o szkołę, nie? Ale tak bym tutaj to zostawił. Mój drogi Raku, jest tutaj pewnego rodzaju takie przejęcie pałeczki po kimś i to może być właśnie związane z tym, że na przykład ktoś w miejscu twojej pracy pójdzie w jakimś innym kierunku i ty będziesz tutaj miał, bądź też miała wejść, będziesz miała wejść albo będziesz miała wejść po prostu na tej danej osobie, na tym danym miejscu. Wiesz co, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo to jest tak jakby ta osoba, która jest jakby nad tobą w pracy, ona odejdzie, pójdzie w jakimś nowym kierunku i ty jakbyś miał, bądź też miała wejść na tej osoby miejsce, jeżeli chodzi o pracę. I ty będziesz się tutaj zastanawiać, czy to jest na pewno dobre dla mnie i czy to jest na pewno dobre, jeżeli chodzi o twoją jeżeli chodzi tutaj o twoją energię i twój właśnie rozwój, nie? Czuję, że ten rozwój dla ciebie tutaj będzie bardzo, bardzo taki wnikliwy w tym najbliższym czasie, nie? Bonus numer 1 to jest coś związanego z roślinami oraz z kwiatami i też takim, tak jak tutaj było u Skorpiona na przykład, mój drogi Raku, tutaj jest coś związanego właśnie z naturą. Bonus numer 2 to jest coś związanego z krzewami oraz może wycinaniem tych krzewów. Bonus numer 3 to jest coś związanego z Japonią, bądź też z Azją. To może być też tutaj pod tym kątem właśnie tego rozwoju. Bonus numer 4 to jest coś związanego z jakimś lustrem, bądź też z jakimś obrazem, bądź też obrazami. Może tutaj też tak twoja kreatywność bardzo mocno wychodzić w tym najbliższym czasie i może zaczniesz tutaj malować, bądź też szkicować, bądź też zajmować się czymś, co sprawia tobie naprawdę niesamowitą przyjemność, jeżeli chodzi o twoją kreatywność. I coś związanego z tańcem, mój drogi Raku, coś związanego z tańcem, także tak, bardzo, bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Buty, też jak coś związanego z jakimś ubiorem, też tutaj wchodzą w grę i w tym najbliższym, mówię, jakieś zakupy. Moi drodzy, Rak idzie na jakieś zakupy i może tutaj użyć swojej karty kredytowej, bądź też debetowej, bo może nie ma karty kredytowej, ale widać, że tutaj coś będziesz tutaj inwestować w siebie, bo to może być, mówię, coś, co ci sprawi też przyjemność, nie? Także inwestycje w ciebie ciebie samego są jak najbardziej tutaj na miejscu i są dobre, tak bym tutaj powiedział. Także tak bym to zostawił. Jeżeli się tobie podoba,
spodobało, mój drogi raku, te czytanie, poprosiłbym o kciuka w górę, poprosiłbym tutaj o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, ale też jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na Priva, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Dziękuję Tobie bardzo, mój drogi raku, ja zapraszam już koziorożca. Moja droga Kuzko, witam Cię bardzo serdecznie na Twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie, mój drogi koziorożcu, będzie się działo. U Ciebie jest albo jakaś nowa osoba, która będzie tutaj wkraczać w Twoje życie, bądź też będziesz miał, bądź też miała dwa wybory, które będą dla Ciebie tutaj bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chodzi... I powiem Tobie tak, jeżeli to nie jest jakiś tam związek, jakiś tam nowy partner, to będzie tutaj coś związanego z pracą i ta praca będzie tutaj bardzo... Będziesz musiał naprawdę, mój drogi koziorożcu, zastanowić się nad tym, czy na pewno opcja A albo opcja B da Tobie to, czego Ty na dany moment pokazujesz. Czy to są pieniądze, czy to jest rozwój, czy to jest pieniądz i rozwój, bądź też najpierw rozwój i później pieniądz. Musisz sobie zadać pytanie, czego Ty chcesz, czego Ty nie chcesz, zarówno jeżeli chodzi o Ciebie, jak i o tą na przykład pracę, nie? Gdzie to, czego Ty nie chcesz tak de facto jest o wiele ważniejsze niż to, co Ty chcesz. I to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Powiem Tobie szczerze, że jest pewnego rodzaju takie oczyszczenie terenu, czy tam oczyszczenie energii, bądź też sytuacyjności i to może być tutaj bardzo mocno związane zarówno o partnera, jak i tutaj, jak i na przykład pracę, nie? Że ta zmiana pracy jednak bardzo dużo Tobie da, bo da Tobie możliwość pewnego rodzaju takiego otwarcia oraz radości z życia, że tak powiem, nie? Widać, że po prostu możesz być troszkę, mój drogi koziorożcu, zmęczony, bądź też zmęczona tą ciągłą gonitwą i trzeba troszkę się wycofać, bądź też trzeba troszkę tak ustabilizować te swoje życie, bądź też tą swoją energię, którą Ty masz tutaj wokół siebie. Wiesz co, powiem Tobie szczerze, że jest tutaj taka energia też pewnego rodzaju takiego uzdrowienia i powiem Tobie szczerze, że te uzdrowienie, one może być tutaj pod kątem takim, że Ty możesz pomagać ludziom, ale poprzez to, że Ty pomagasz ludziom, też uzdrawiasz siebie oraz swoją własną percepcję życia. To tutaj bardzo, bardzo mocno widać. Jest wokół Ciebie w ogóle taka energia i częstotliwość takiej osoby, która jest takim naturalnym healerem. Ludzie do Ciebie przychodzą z jakimiś tam problemami i próbują się Ciebie tutaj po prostu o pomoc. Starają się Ciebie pytać o pomoc na takiej zasadzie. Wiesz co, myślę, że to jest tutaj taka bardzo mocna chęć tego, żeby mieć pewnego rodzaju właśnie partnera, bądź też partnerstwo i taka chęć właśnie bycia z kimś, kto daje mi naprawdę takie bardzo duże szczęście, ale nie chodzi tyle o fizyczne szczęście, jak i to szczęście takie duchowe oraz spokój wewnętrzny, nie? Spokój serca, to tutaj bardzo mocno widać. Co takiego innego? Bonus numer 1, coś zwanego z jakąś czapką, bądź też z jakimś czapką z daszkiem. To może być na takiej zasadzie, że może Ty zgubiłeś, bądź też zgubiłaś pewnego rodzaju jakąś rzecz, którą się nakłada na głowę, żeby może się chronić przed słońcem. Bonus numer 2, to jest coś zwanego z delfinami, bądź też z pływaniem w jakimś miejscu, gdzie mogą być delfiny. Bonus numer 3, to jest coś zwanego z jogą, coś związanego z medytacją oraz uduchowieniem. I taką bardzo mocną energią spirytualizmu, bądź też takiego, to czym ja się na przykład zajmuję, remote viewingiem. Ale tak bym tutaj powiedział, jest tutaj bardzo duża taka, tak jak powiedziałem, u Ciebie energia naturalnego healera, osoby, która pomaga innym ludziom i taka możliwość, że trzeba coś ustabilizować, nie? Na takiej zasadzie, nie? Jeżeli chodzi o Twoją własną energię. Uzdrów najpierw siebie, zanim zaczniesz uzdrawiać innych ludzi, nie? I to jest tutaj podstawa, jeżeli chodzi o taką pracę. I też słuchanie swojego wewnętrznego głosu. Troszkę takie odcięcie jest u Ciebie, że musi być odcięcie tej Twojej męskiej energii, czy tej energii robienia i podłączenie się pod energię żeńską, czy tą energię budowania.
I to jest właśnie ta intuicja na przykład, nie? Którą ty masz bardzo, bardzo mocną. Tak jakbyś ty w ogóle, mój drogi koziorożcu, wyczuwał, bądź też wyczuwała z kilometra już, że ktoś jest na przykład nierzetelny, że ktoś okłamuje, bądź też ktoś jest taki nierzetelny w stosunku do ciebie, może ktoś ci próbuje wbić w plecy sztylet, nie? Także na takiej zasadzie, mój drogi koziorożcu, jeżeli z tobą rezonowało to czytanie, to poprosiłbym o kciuka w górę, poprosiłbym o komentarz, daj mi znać, jak mi poszło. I też jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję tobie bardzo serdecznie i zapraszam już Pannę. Zapraszamy Panny. Moja droga Panno, witam Ciebie bardzo serdecznie na Twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie, w tym najbliższym miesiącu. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. A u Ciebie będzie się działo. U Ciebie jest bardzo mocna energia tutaj numerologicznej 4. Jest to energia tworzenia, robienia. Jest bardzo dobre wyważenie u Ciebie między tą energią żeńską i energią męską, czy tą energią żeńską, która jest energią budowania oraz kreacji, i wchodzenia w energię męską, czyli tą energią wykonawczości oraz robienia. W tym najbliższym czasie będzie u Ciebie bardzo dużo się działo i to będzie dla Ciebie bardzo, bardzo dobre, ponieważ Ty będziesz w takiej formie właśnie wymiany energetycznej między tym yin i yang i jest to bardzo, bardzo dobry moment dla Ciebie, żeby po prostu tutaj ustabilizować się, jeżeli chodzi o bardzo dużo rzeczy. W niedługim czasie od teraz, moja droga Panno, znajdziesz swój nowy dom. Jest tutaj to bardzo, bardzo mocno pokazane. Będziesz bardzo uradowany, bądź też uradowana z tego powodu i zobaczysz tak naprawdę troszkę z innej perspektywy to, na co czekałeś, bądź też czekałaś przez bardzo długi okres czasu. Będziesz się naprawdę bardzo z tego radować oraz cieszyć i znajdziesz wreszcie taką stabilizację i grunt pod nogami, na który czekałeś, bądź też czekałaś przez bardzo długi okres czasu. Jest też tutaj bardzo dużo takiej energii zakończenia pewnych rzeczy i początku nowych. Absolutnie jest u Ciebie tutaj, moja droga Panno, zakończenie cyklów i to się już dzieje już od jakiegoś czasu i początek nowych tutaj możliwości, nowych radości, nowych miłości. Także jest tutaj bardzo duża taka struktura, stabilizacja oraz taki początek. I wiadomo właśnie, ja tak bardzo zawsze tutaj mówię na kanale, że te początki, czy tam te przejścia między tymi cyklami, one potrafią być bardzo bumpy, ale to przez to, że one są takie bumpy, one są bardzo takie ekscytujące i bardzo niesamowite, ponieważ dają nam możliwość, żeby poznać siebie oraz poznać te swoje uczucia i to de facto, gdzie wy byliście. Zaczynasz tutaj patrzeć na to, że to, co teraz Ci daje Wszechświat, jest de facto błogosławieństwem, jest totalnie dla Ciebie darem od niebios oraz jest czymś, co spowodowało u Ciebie pewnego rodzaju taką odnowę oraz uświadomienie sobie, że jednak anioły istnieją i jednak istnieje coś, co się nazywa przeznaczenie. Bardzo mocno tutaj to jest pokazane. Widać u Ciebie początek czegoś naprawdę niesamowitego. To może być pod kątem tutaj miłości, pod kątem jakiegoś związku, ale też widać tutaj pewnego rodzaju właśnie ugruntowanie, stabilizowanie, stabilizację oraz bardzo mocne korzenie, postawienie korzeni, jeżeli chodzi tutaj o ten niesamowity, że tak powiem, kwiat. Ja nawet powiedziałbym drzewo genealogiczne. To tutaj bardzo mocno widać. Widać u Ciebie naprawdę niesamowite takie mocarne drzewo z takiego dużego parku Yosemite na przykład, w którym naprawdę te drzewa są czymś naprawdę niesamowitym. Nie da się ich tak po prostu ściąć, nie da się ich tak po prostu obalić. Widać tutaj podwaliny, które są budowane pod coś naprawdę bardzo mocnego oraz stałego.
i coś po czym, co będzie pod bardzo dużym takim też ochroną, nie? I to tutaj bardzo, bardzo widać. Bardzo mi się podoba ta energia. Jest tutaj też taka energia, że zaczynasz tworzyć wokół siebie taki złoty bąbelek bezpieczeństwa, czemu złoty? Bo jest to tak zwana świętość, nie? Jest to dla Ciebie taką świętość, bąbelka bezpieczeństwa, że tak powiem, której będziesz tutaj taką osobą, czy tam taką energią, czy tam jedną z tych energii, które dadzą taką ostoję i otulinę i miłość i radość, jeżeli chodzi o o tą strukturę, którą teraz budujesz z kimś, bądź też poprzez pewnego rodzaju relacje, nie? Bonus numer 1 to jest coś związanego z dźwiękiem oraz wibracją. To są chantingi, to jest tutaj związane coś tutaj z EFT, coś związanego tutaj z tappingiem, związanego z chantingiem, z mantrami. Widać, że tutaj u Ciebie jest bardzo duży wokal, ważny, moja droga panno, i też taka manifestacja poprzez dźwięk i poprzez to, co się mówi, pisze oraz robi de facto na samym końcu, nie? W każdym razie to, tak jak już powiedziałem, następny bonus to jest coś związanego z domem oraz coś związanego ze znalezieniem swojego domu. I to niekoniecznie musi być budynek, to może być ziemia, to może być miejsce, to może być też osoba, bądź też te wszystkie rzeczy razem, nie? Bonus następny to jest coś, co jest związane z jakimś ogniem, z żarem. Ogólnie u Ciebie jest ten ogień bardzo, bardzo mocny, moja droga panno, i jest to ogień właśnie takiego twórczości, artyzmu, nie? Artycyzmu, że tak powiem, czy tam bycie artystą na przykład, ale też widać u Ciebie taką po prostu żar, który został znowu podpalony, że tak powiem, i on naprawdę bardzo mocno się tutaj pali, nie? Jest coś cudownego. Coś takiego innego. Aha, zakończane jakieś tam rzeczy prawnych u Ciebie tutaj widać w tym najbliższym czasie i to będzie dla Ciebie też bardzo, bardzo spokojne przeżycie. Nie będzie tutaj raczej żadnych jakichś takich rzeczy, o których Ty byś tutaj nie wiedział, czy tam nie wiedziała. Jest to po prostu zamykanie pewnych rzeczy i zostawianie totalnie już rzeczy w przeszłości i coś takiego innego. Aha, będziesz tutaj w bardzo fajnej swojej takiej właśnie męskiej energii w tym najbliższym czasie i wykorzystuj to jak najbardziej do tego, żeby brnąć do osiągania pewnych rzeczy, ale też w współpracy, nie? Bo tutaj o to chodzi, nie? Współpraca. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli jest ta bardzo mocna męska energia, to znaczy, że jest tutaj bardzo mocna energia też kobieca koło Ciebie, czy tam ta żeńska, nie? I dlatego ona Ci daje możliwość, żeby mieć tutaj tą wyważnie, tą wagę, nie? Jeżeli chodzi o Ciebie, jeżeli chodzi o drugą osobę. Także coś przepięknego, bo pamiętajmy, że nie tylko my, moi drodzy, mamy energię w sobie, tą żeńską i męską, ale też jeżeli chodzi o ten związek, to jest wtedy też ta energia męska i żeńska i te wyważenie, oczywiście one się obraca cały czas, dlatego to my nazywamy yin and yang, ale też jeżeli chodzi o wszechświat, jest ta energia żeńska i męska i też jak to wszystko działa, nie? Słońce, księżyc, dzień, noc, woda, ziemia, nie? Także na takiej zasadzie, moi drodzy, moje drogie panny, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli to z Wami rezonowało, poprosiłbym tutaj o kciuka w górę, poprosiłbym o komentarz. Daj mi znać w komentarzu, jak to z Tobą rezonowało, jak Ci się podobało to czytanie. I też, jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na priwa. Udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, moja droga panno, winszuję, dziękuję bardzo i ja zapraszam już byka. Mój drogi byku, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie na Twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo u Ciebie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie, mój drogi byku, będzie się działo. U Ciebie jest bardzo duży rozwój, ale pytanie, czy to jest rozwój taki, jakiego Ty szukasz, bo widać tutaj bardzo, bardzo mocno, że
może ty idziesz w kierunku bardziej takiego rozwoju fizycznego i tego analitycznego, który on tutaj współgra bardziej z tym twoim analitycznym kubkiem, że ja tak powiem, niżeli z tym twoją intuicyjnością i z tym, co wychodzi od serca. Musisz tu bardzo, bardzo mocno rozpograniczyć i wyważyć właśnie, co ja tak de facto chcę, jak ja chcę i w jakim kierunku ja chcę iść. I w tym kierunku brnąć, ale nie może to wychodzić z twojego jakby tutaj tego kubka fizycznego, czy tego twojego umysłu, tylko musi to wychodzić z twojej intuicji, o tak. I na takiej zasadzie. Wiesz co, ja bym tobie powiedział, że jeżeli chodzi w ogóle tutaj u ciebie, mój drogi byku, potrzebujesz stabilności oraz ugruntowania oraz takiego ułożenia swojej energii, swojego życia. Po drugie, potrzebujesz w pewnym sensie zbudowania takiego troszkę bąbelka bezpieczeństwa wokół siebie, który da tobie możliwość właśnie bycia w takim stanie troszkę relaksu oraz takiego wiesz co, relaksu, ale też, mówię, ta stabilizacja u ciebie, tak by ona była zachwiana. Tutaj bardzo trzeba popracować właśnie nad takim groundingiem bardzo mocnym, a to zdobędziesz tylko poprzez właśnie pracę nad sobą, nad swoim stanem mentalnym, nad swoim stanem psychicznym oraz nad nad twoją energetyką, nie? Stabilizacją energetyczną. Yoga, medytacja, reiki, ćwiczenia fizyczne, a najważniejsze spędzanie czasu wśród natury, zwierząt, etc. Nie? Także na takiej zasadzie. Widać u ciebie bardzo dużą chęć do tego, żeby pomagać ludziom, bądź też robienia czegoś dla ludzi, ale musisz też pamiętać tutaj, mój drogi byku, żeby nie robić tego dla pieniędzy, czy tam dla jakichś tam zysków materialnych, tylko rób to dlatego, ponieważ to kochasz, a pieniądze to powinno być tylko i wyłącznie skutek uboczny tego, co ty kochasz robić. Tak bym tutaj powiedział. Są u ciebie jakieś zwierzęta, bądź też jakieś zwierzęta wokół ciebie, to może być pies, to może być kot. Widać, że tutaj coś tutaj, ja bym nawet to dał jako bonus numer 1, tutaj może trzeba będzie coś tutaj sprawdzić, może to być jakiś weterynarz, bądź też może być tak, że ty znajdziesz jakieś zwierzę, które może być poszkodowane i trzeba będzie właśnie nim się zająć przez jakiś czas. Widać jakieś douczenie szkoły, bądź też jakieś robienie jakichś certyfikatów, to jest bonus numer 2. Bonus numer 3 to jest coś związanego z jakimś światłem, bądź też z jakimś coś związanego z jakąś elektryką, jakby tutaj trzeba było coś tutaj może zapłacić, może coś tutaj trzeba będzie załatwić, to może być też jakieś pozwolenie, o które ty będziesz się tutaj starać i zapalić ci się światełko i powiesz sobie, ale de facto mogę to zrobić w innym miejscu za o wiele tańsze, lepsze pieniądze na przykład. Numer następny bonus to jest coś związanego z ciałem oraz zmianą, jeżeli chodzi o twoje ciało. To może być dieta, to może być po prostu zadbanie o twoje ciało, bądź też o twoje zdrowie, także tu mogą być jakieś wizyty u lekarza. I coś związanego z rzeczami, tak? Bo tutaj trzeba było pokupować pewnego rodzaju rzeczy oraz pewnego rodzaju tutaj wyważyć wyrzucić parę rzeczy ze swojej szafy, tak bym powiedział, nie? Ale tak, czy coś takiego innego? Wiesz co, nie, ja bym to na razie tak zostawił, ale też, wiesz co, wyluzowanie się troszkę, mój drogi byku. Tutaj widać u ciebie, że ty cały czas robisz rzeczy, ale tak jak powiedziałem, wychodzi to z twojego jakby troszkę ego, trzeba troszkę się wycofać i czasem jest warto powiedzieć, a tam pierdolę, zobaczę po prostu jak będzie i wtedy dopiero zareaguję, nie? Tutaj to jest taka sytuacyjność, jeżeli chodzi właśnie o jakąś decyzję. To może chodzić tu o jakiegoś partnera, bądź też jakąś osobę, że trzeba tutaj po prostu może troszkę odpuścić i zobaczyć, gdzie mnie to zaprowadzi, bo może to idzie nie tym kierunku, w którym trzeba, nie? To też może być tutaj coś związanego z rodziną. To jest bardzo podobna energia. Już co, jeżeli chodzi o pracę, mój drogi byku, widać tutaj takie troszkę zmęczenie materiału i chęć po prostu zmiany, bądź też pójścia w jakimś nowym kierunku. I teraz pytanie jest do ciebie, czy teraz jest dobry moment na to, żeby zmieniać? Myślę, że nie do końca. Może warto, żebyś sobie zostawił, bądź też zostawiła jedną pracę, a te inne rzeczy, które tam będą obok, żeby to po prostu rozwijać do pewnego momentu i później będzie można na przykład pozmieniać już tą główną pracę,
zamienić na to, czym się teraz będziesz zajmować. Ale tutaj ogólnie widzę u Ciebie, że będzie parę rzeczy, które Ty robisz i z których Ty czerpiesz jakieś korzyści materialne, nie? Ale tak, mój drogi byku, jeżeli to z Tobą rezonowało, prosimy o kciuka w górę, poprosimy o komentarz, daj mi znać, jak mi poszło i też jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na Pliwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję Tobie bardzo, bardzo serdecznie i ja zapraszam już wodnika. Mój drogi wodniku, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie na Twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj w energii u Ciebie będzie słychać w tym najbliższym czasie, w tym najbliższym miesiącu. I powiem Tobie tak, mega dobry czas to jest dla Ciebie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zmiany. Widać, że Ty będziesz wychodzić z tej swojej energii męskiej, będziesz podchodzić tutaj pod energię żeńską, czyli tą energię budowania, kreacji oraz tworzenia. Widać to bardzo, bardzo mocno i powiem Tobie szczerze, że dawno, mój drogi wodniku, nie byłeś w takim momencie, o takim czasie, w którym Ty tak naprawdę pomyślisz o czymś i to się od razu po prostu będzie działo. Masz niesamowitą tutaj energię, jeżeli chodzi tutaj o pracę oraz możliwości, jeżeli to są możliwości, które... Jeżeli to są możliwości, powiem Tobie tak, jest tutaj u Ciebie jakaś możliwość właśnie rozwoju i poczujesz, że nawet jeżeli Ty pójdziesz w ten rozwój, jakieś szkolenia, certyfikaty, mimo że może się wydawać, że z początku, że z tego nie będzie kasy, to tak czy tak powinieneś to zrobić, mój drogi wodniku, ponieważ to sam fakt, że będziesz miał taki dokument, czy tam taki kurs zrobiony, da Tobie możliwość na to, żeby zarobić jakiś dodatkowy dobrobyt, nie? Tak bym tutaj powiedział. To jest coś naprawdę niesamowitego, ponieważ, wiesz co, ja czuję, że Ty się w ogóle tutaj, mój drogi wodniku, będziesz bardzo ugruntowywał oraz będziesz bardzo tutaj mocno stąpał po ziemi, jeżeli chodzi właśnie o Twój rozwój, ale też jeżeli chodzi tutaj o te następstwa tego rozwoju, czyli właśnie znalezienie jakiejś fajnej pracy, też fajnego miejsca, w którym Ty będziesz się mógł, będziesz mogła jeszcze bardziej rozwijać. Widać tutaj pewnego rodzaju jakieś nowe podłączenie pod jakąś osobę. Wiesz co, to powiem szczerze, że widać tutaj albo rozpalenie jakiegoś dawnego żaru, który tam był i mogło go po prostu zabraknąć, bądź też coś tutaj o wiele bardziej rezonuje. Jest to jakaś nowa energia, nowe możliwości, które wychodzą z podłączenia pod jakąś osobę i widać, że tutaj możesz się naprawdę bardzo zadłużyć, że tak to powiem, mój drogi wodniku, ale to będzie dla Ciebie bardzo, bardzo dobre. To będzie w ogóle bardzo dla Ciebie dobry czas, jeżeli chodzi o wykreowywanie tych nowych rzeczy, bądź też o robienie pewnego rodzaju tutaj takiego podkładu pod coś naprawdę bardzo stabilnego, fajnego oraz co da Tobie pewnego rodzaju bezpieczeństwo, nie? Coś takiego innego, co tutaj u Ciebie jest. Nie chcę od razu tam mówić, ale jest tutaj pewnego rodzaju dziecko wokół Ciebie. I teraz tak, jeżeli tutaj nam w energii, ci co są ze mną od paru lat już tutaj to wiedzą, że jeżeli tutaj nam wychodzi jakieś na przykład dziecko, bądź też jakaś ciąża, etc., to niekoniecznie musi być fizyczne dziecko, to może być tutaj na przykład stworzenie, jakiś nowy projekt, jakiś nowy pomysł, zrobienie czegoś nowego, co da Tobie naprawdę bardzo fajną takie ugruntowanie psychiczne, ale też emocjonalne. I co za tym idzie, będziesz się czuć właśnie jak dziecko, które tworzy i raduje się z tego, co robi, nie? Widać u Ciebie też taką bardzo mocną kreatywność, mój drogi wodniku, i widać, że ta kreatywność u Ciebie będzie na zupełnie innym poziomie i ten poziom powinien być tutaj, będziesz tutaj w tym takim bardzo fajnym miejscu, jeżeli chodzi tutaj właśnie o stworzenie. Kurczę, wiesz co, tutaj, mój drogi wodniku, to jest jakiś projekt wokół Ciebie, bądź też jakaś praca, w której Ty będziesz mógł, bądź też mogła się wykazać i jak Ty wejdziesz już w tą całą strukturę, możesz dostać jakąś właśnie nagrodę za to, bądź też możesz dostać jakieś rozpoznanie pod kątem właśnie tym, co Ty robisz, czy tam co zrobiłeś, nie? Także przepiękna energia, to mi się wydaje, wiesz co, to tak jakby tutaj był pewnego rodzaju na przykład konkurs i Ty ten konkurs wygrasz, nie? Bądź też było coś na takiej zasadzie, że zostaniesz pracownikiem na przykład miesiąca, czy coś ten deseń, nie?
Przepraszam bardzo. I widać tutaj, że da tobie tutaj naprawdę niesamowite, doda to tobie skrzydeł. Masz też, mój drogi wodniku, naprawdę świetną energię takiego ognia i to jest właśnie to robienie. Robienie rzeczy i nie zastanawianie się nad tym. Nie używanie tego swojego kubka umysłowego, tylko tego właśnie tej twojej intuicji. Czy coś takiego innego tutaj też widać? Bonus numer 1, coś związanego ze światłem, bądź też coś związanego z jakimś ogniem. Bonus numer 2 to jest coś związanego z jakimiś tutaj rzeczami, które można sobie powiesić tutaj na rękach. To może być zegarek, to mogą być jakieś inne przepaski. Może to być jakiś prezent, który będzie tobie dany po prostu z jakimś imieniem, bądź też z jakąś taką inskrypcją i to tobie się bardzo spodoba, to będzie bardzo taki fajny gift. Bonus numer 3 to jest coś związanego z jakimiś, nie wiem, to mogą być grzyby, jakieś zrywanie jakichś grzybów, bądź też robienie coś pod tym kątem właśnie bądź też robienie coś pod kątem właśnie natury, może coś robieniem w ogrodzie. W każdym razie widać, że ogólnie u Ciebie, powiem Tobie szczerze, że Twoja energia się bardzo fajnie resetuje i bardzo fajnie się że tak nazwę to, naprawia poprzez właśnie kontakt z naturą oraz kontakt ze zwierzętami na przykład, nie? Także tak bym tutaj powiedział. Masz bardzo fajną energię, jeżeli chodzi o pomoc ludziom, czy tam pomoc ogólnie jakimś jednostkom naturalnym, zarówno zwierzętom, jak i roślinom. Tak bym tutaj powiedział, nie? Bonus następny to jest coś związanego z jakąś gwiazdą, bądź też gwiazdozbiorem, bądź też astrologią. Następny bonus to jest coś związanego tutaj ze Słońcem, ale też jeżeli chodzi o księżycem, tak jakby słońce tobie coś dawało. W ogóle jakiś tutaj możliwe, że tutaj będzie jakiś wyjazd właśnie do miejsca, w którym, bądź też przeprowadzka do miejsca, w którym jest naprawdę bardzo ciepło. Coś takiego innego. Bonus następny to coś związanego z pralką, bądź też z suszarką, bądź też coś ten deseń, to może być jakiś oven na przykład, coś co po prostu pierdyknie i trzeba będzie coś to naprawić w bardzo krótkim okresie czasu, nie? Także tak, daj mi znać w komentarzu, jak to z tobą rezonuje. Ale tak. Mogą korki wysadzić na przykład w domu, nie? Coś na takiej zasadzie, nie? Także tak. Będzie bardzo ciekawe, jak do mnie to będziecie teraz pisać na ten temat. Czy coś takiego innego. Wyjazd nad jakieś jezioro, bądź też jakieś tam krzewy koło jakiegoś jeziora tutaj widać. Tak jakby tam coś się stało, bądź też coś tam będzie się działo. Ale tak. Mój drogi wodniku, jeżeli to z Tobą rezonowało, poprosimy o kciuka w górę, poprosimy o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak to z Tobą, jak się Tobie podobało to czytanie, ale też jak mi poszło i też jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na Pliwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję Tobie bardzo serdecznie i ja zapraszam już Wagę. Moja droga Wago, witam Ciebie bardzo serdecznie na Twoim czytaniu, na ten najbliższy czas. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie u Ciebie i zobaczymy, jak tutaj ta Twoja energia będzie się układać. Ale tak, moja droga Wago, u Ciebie jest jakaś osoba, która może być kontrolująca, to może być jakaś osoba toksyczna, to może być ktoś, kto jest troszkę narcystyczny. W każdym bądź razie Twoim zadaniem jest to, żeby troszkę tak odciąć się właśnie od takiej osoby, bądź też takich osób, które mogą na Ciebie wpływać w taki, a nie inny sposób i bardzo jest ważne, czemu? Ponieważ Ty masz swoją energię na jakimś tam poziomie, moja droga Wago, i Ty przyciągasz do siebie troszkę ludzi, którzy są na o wiele niższym poziomie energetycznym i tutaj nie jest ważne w Twoim wypadku, tutaj moja droga Wago, żebyś Ty schodził, czy tam schodziła na dół, tylko żeby ta osoba chociaż się spotkała z Tobą na pół drodze, bo też sama doszła do Ciebie, jeżeli chodzi o Twoją energetykę, czy tam też Twoją emocjonalność. Tutaj widać bardzo, może też chodzić tu o emocjonalność. Powiem Tobie szczerze, że widać wokół Ciebie w ogóle jakąś osobę, która jest tutaj, ma bardzo duży ogień w sobie, nie? Czy jest tej swojej bardzo mocnej energii męskiej. To nie mówię teraz od razu, że to może być baran, lew albo strzelec, ale jest to troszkę taka energia właśnie takiego osoby bardzo mocnej, która
może starać się, mocnej, niekoniecznie mocnej, ale kontrolującej, nie? A co za tym idzie, ona może się chować pod takim pryzmatem osoby, że no ja jestem mocna, czy tam mocny i ja mogę to i tamto, nie? A tak naprawdę nic nie mogą. Czyli to jest taka troszkę ściema, nie? Ktoś tak jakby tutaj albo ciebie okłamywał, albo nie mówił tobie całej prawdy. I teraz tak, moja droga Wago, jest tutaj, to może być twoja praca, bądź też twój pracodawca, który ciebie po prostu ściemnia i trzeba tutaj będzie zadecydować po prostu w jakim kierunku iść, co zrobić, ale ty dokładnie wiesz, co ty chcesz zrobić, w jakim kierunku iść i wiesz dokładnie, jak lawirować, jeżeli chodzi tutaj o tą osobę, czy tam te osoby, bo to mogą być więcej osób w tej miejscu pracy na przykład, nie? Trzeba tutaj popuścić i opuścić pewnego rodzaju lejce. Myślę, że tutaj trzeba, tak jak powiedziałem, coś zostawić po to, żeby coś innego, lepszego przyszło do ciebie. Tak zazwyczaj jest i tutaj to bardzo jest mocno podkreślone. Powiem tobie szczerze, że też twoje marzenia, one tak de facto mogą być bardzo, bardzo małe w porównaniu do tego, co ty możesz tak de facto otrzymać od wszechświata. I to jest bardzo, bardzo ważne, moja droga Wago, żebyś po prostu uwierzył, czy tam uwierzyła w siebie oraz tą swoją energię i tę swoją niesamowitą moc kreacji. Masz naprawdę cudowną tutaj taką częstotliwość, jeżeli chodzi o wykreowywanie sobie swojej rzeczywistości, moja droga Wago, i u ciebie tutaj jest naprawdę cudownie to pokazane, nie? To jest jak taka mała kropla wody, która się tak skrapla po tym liściu w wodzie i to leci ta kropla do wody i nagle na tej tafli wody tworzą się pełno takich małych, cudownych fal. I ja myślę, że to jest właśnie tak. Wiesz co, ja myślę, że bo tutaj widać, że po prostu może być tutaj zaczęcie czegoś nowego, jeżeli chodzi tutaj o pracę, jeżeli chodzi o ten twój rozwój i de facto, wiesz co, czym ty mniej mówisz, czym ty mniej tutaj jakby reagujesz i czym ty mniej tutaj masz takich myśli, że ja wszystkim chcę powiedzieć, co, jak, kiedy i dlaczego. Lepiej tego nie rób, po prostu zostaw to dla siebie i ucz się troszkę na swoich błędach, bo tutaj widać, że po prostu mogli być pewni ludzie, którzy ciebie skrzywdzili, którzy nie byli tutaj do końca z tobą jakby szczerzy, nie? Moja droga Wago. Także tak bym tutaj powiedział. Czy coś takiego innego? Bonus numer 1 to jest coś związanego z wodą. Mogło coś tutaj wylać, bądź też po prostu może być bardzo duży deszcz i ciebie to może zdenerwować, bo miałeś albo miałaś zupełnie inne plany. Bonus numer 2 to jest coś związanego tutaj z kameleonem, bądź też jakąś jaszczurką. Bonus numer 3 to jest coś związanego z jakimś wisiorkiem, bądź też wisiorkami. Może dostaniesz coś, jeżeli chodzi o prezent. Bonus numer 4 to jest coś związanego z jakimś kotem, bądź też symbolem kota. Nie wiem, czemu tutaj mi coś mówi, na przykład coś o jakimś Egipcie, bądź też taki Middle East, taki nawet bym tutaj powiedział, ale tak. Bonus następny to jest coś związanego z tatuażem oraz też z coś związanego z ogniem, ale ogniem, który jest trzymany w ręce, tak jakby. Bardzo, bardzo ciekawie, ale tak. Tak bym to zostawił. Myślę, że tutaj takie bardzo mocne będzie testowane u ciebie w tym najbliższym czasie, moja droga Wago, twoja cierpliwość, ale też twoja persistence, nie? Czyli to, czy ty brniesz do celu, mimo że masz pokazane, że nie da rady, to się nie opłaci, to nie jest dobre, to ty tak powinieneś przez to przejść, jak nóż przez masło i po prostu nie słuchać, po prostu nie reagować po prostu na to, nie? Tak bym tutaj powiedział. Ale tak, moja droga Wago, jeżeli to z tobą rezonowało, prosimy tutaj o kciuka w górę, poprosimy tutaj o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło i też jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać albo i też o jakich godzinach na przykład. Także tak, zapraszam bardzo serdecznie i pozdrawiam ciebie serdecznie. Ja zapraszam bliźniaka do twojego czytania. Zobaczmy, co tutaj u bliźniaka będzie słychać w tym najbliższym czasie. Ale tak, mój drogi bliźniaku.
Mój drogi bliźniaku, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie na Twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie. Ale tak, mój drogi bliźniaku, u Ciebie będzie tutaj chęć stabilizacji. I teraz tak, możesz się czuć w tym najbliższym czasie dość sfrustrowany, mój drogi bliźniaku, ponieważ tej stabilizacji właśnie nie będzie. I tutaj chodzi też może o stabilizację właśnie finansowo, taką psychiczną, że tak powiem. I co za tym, co mam na myśli przez to, że może praca, w której Ty jesteś, nie jest tutaj związana z Twoją... Twoja praca może nie być po prostu stałą pracą, bądź też to może być praca, która nie daje Tobie takich rzeczy, które Ty na dany moment oczekujesz i to powoduje u Ciebie pewnego rodzaju tutaj właśnie taki brak stabilizacji i wiesz co, bardzo, bardzo ważne, żebyś tutaj zwrócił uwagę, bądź też zwróciła uwagę na swoją psychikę oraz swoją taką emocjonalność. Nie wdawaj się tutaj w żadnego rodzaju tutaj jakieś sytuacje, które mogą spowodować u Ciebie problemy właśnie, jeżeli chodzi o pracę. Widać, że tu są może pewnego rodzaju ludzie, którzy są może nie do końca rzetelni, bądź też nie są do końca tutaj otwarci z Tobą. To są tak, mówię, Ty masz bardzo dobrą, bliźniaku, intuicję i tutaj widać u Ciebie, że Ty ukierunkowywujesz się pod kątem takim, że wszyscy mogą być dobrzy, ale jednak tak nie jest. Tutaj widać, że Ty tutaj masz wokół siebie ludzi troszkę toksycznych, ale ci ludzie toksyczni też są Tobie potrzebni po to, żebyś Ty zauważył, bądź też zauważyła pewnego rodzaju rzeczy, pewnego rodzaju przemiany, pewnego rodzaju świat, w którym Ty chcesz żyć, a w którym Ty nie chcesz być. Nie? Tutaj widać, że będziesz po prostu musiał też odciąć od siebie pewnych toksyków, ludzi narcystycznych, etc. A też widać bardzo mocno, że Twoja energia oraz Twój taki... Wiesz co, Ty masz bardzo dobrze rozwiniętą intuicję, tak jak powiedziałem. I to jest tak, jakbyś Ty wyczuwał, bądź też wyczuwała z kilometra pewnego rodzaju tutaj kłamstwo, bądź też, że ktoś Tobie wbija na przykład sztylet w plecy i Ty tutaj bardzo tutaj właśnie widać, że Ty to rozkładasz to troszkę takie na czynniki pierwsze i te strategicznie to rozkładasz. Mój drogi bliźniaku, podoba mi się to, że Ty po prostu zostawiasz tą osobę, niech ta osoba się jeszcze wkopie bardziej, jeżeli chodzi o te swoje kłamstwa i wtedy jak już zdobędziesz dostateczną ilość tych informacji, wtedy zaatakujesz jak rekin i powiesz tej osobie po prostu, że masz to i to, takie i takie, o takich rzeczach wiesz. Bardzo ciekawe to jest. Jest wokół Ciebie tutaj jakaś osoba, która po prostu nie była z Tobą szczera, bądź też osoby, które nie były z Tobą szczerzy i Ty dokładnie wiesz o tym, ale dajesz sobie tutaj czas i miejsce, rozkładasz to troszkę w takim czasie, aby no, tak jakby to nie był dobry moment na to, żeby podejmować jakiegokolwiek decyzję, tak bym tutaj powiedział, nie? Także tak. Z takiej innej beczki tutaj jest tutaj bardzo mocna energia, że trzeba uważać na finanse, ponieważ mogą tutaj się one przydać w tym najbliższym czasie. To może być jakaś przebudowa, to może być inwestycja, w którą Ty wejdziesz, ale bardzo, bardzo ważne, abyś tutaj zauważył bądź też zauważyła to, że Twoje tutaj wiesz co, powiem Tobie tak, to nie jest to, że Ty nie masz finansów, mój drogi bliźniaku, ale widać, że tutaj może będziesz musiał wydać, bo też musiała wydać więcej, niż się Tobie wydaje. I wiesz co? Myślę, że jest tutaj bardzo, bardzo ważne, żebyś po prostu miał albo miała pewnego rodzaju strategię pod kątem właśnie
Wiesz co, myślę, że to jest strategia pod kątem właśnie tej finansowości i tego, w co ty inwestujesz pieniądze, nie? Tu może być jakiś duży znak zapytania i będziesz sobie zadawać pytanie, czy ja na pewno mam w to zainwestować, a nie tamto. I tutaj, jeżeli będziesz miała takie pytanie, to zapraszam bardzo serdecznie na prywatne też konsultacje. Tutaj na pewno znajdziemy odpowiedź na twoje pytanie, ale widać tutaj, no, że będzie pewnego rodzaju znak zapytania, nie? I to będziesz się mógł albo mogła bić troszkę ze swoimi myślami, co może ciebie troszkę tutaj zamęczyć, wymęczyć, nie? Bonus numer 1 to jest coś związanego z wrotkami, bądź też rolkami, bądź też jakimiś sportami ekstremalnymi. Bonus numer 2 to jest coś związanego z mandalą, bądź też mandalami, bądź też jakimiś takimi obrazami, które są energetyczne. Bonus następny to jest coś związanego, tak jak już powiedziałem, z pieniędzmi, bądź też z prawnikiem, bądź też jakimiś rzeczami prawnymi, które mogą być związane właśnie też z zakupem czegoś, nie? Także to też z odcięciem pewnych osób, bądź też osoby. Następny bonus. I też taki ostatni bonus to jest coś związanego z cegłą, bądź też cegłami. Może na przykład to być tak, że ty zdecydujesz się na przykład coś budować, ale będziesz się zastanawiać, co tak de facto będzie dobrym takim budulcem na przykład tego mojego domu. To niekoniecznie musi być dom fizyczny, nie? To może być coś, co ty budujesz, jeżeli chodzi na przykład o ciebie i twoją osobę, która stoi przy tobie, nie? Ale tak. Czy coś takiego innego tutaj jest? Wiesz co? Nie. Ja bym tutaj tak zostawił. Ogólnie ty będziesz w swojej bardzo mocnej energii tutaj męskiej, czyli energii robienia, wykonywania i będziesz tak wychodzić troszkę z tej swojej energii żeńskiej, co nie będzie złe, będzie ok. Tylko uważaj też tutaj na wszelkiego rodzaju podłączenia pod ewentualne znajomości, bo tutaj żeby wejść w tą energię właśnie dobrej znajomości z kimś, że tak powiem, to musisz mieć tutaj wyważoną energię żeńską oraz męską. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta, te dwie energie muszą być bardzo dobrze wyważone, żeby wejść w taką właśnie fajną energię tutaj, nie? Tworzenia czegoś. Także tak, na takiej zasadzie. Aha, jeszcze taki jeden bonus, to jest coś związanego z jakimś miejscem, bądź też krajem, gdzie jest król i królowa. Nie wiem, czemu taka informacja do mnie przychodzi, ale coś takiego jest. Może to jest właśnie ta przeprowadzka, bądź też te budowanie czegoś, ale w miejscu, w którym jest, właśnie w kraju, w którym jest właśnie ta królowa i król na przykład, nie? Bądź też jest ta struktura właśnie taka podobna, nie? Tak jak tutaj na przykład w Anglii, nie? To coś na takiej zasadzie. Ale tak, ja bym tak to zostawił. Mój drogi bliźniaku, jeżeli to z tobą rezonowało, prosimy tutaj o kciuka w górę, poprosimy o komentarz. Daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, jak się tobie podobało. I też jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na priwa i udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję tobie bardzo serdecznie. Ja zapraszam już Szczelca. Mój drogi Szczelcu, zapraszam ciebie bardzo serdecznie na twoje czytanie. Zobaczmy, jak ta twoja energia i ta twoja częstotliwość się tutaj będzie układać w tym najbliższym czasie dla ciebie. A u ciebie będzie się działo, mój drogi Szczelcu. U ciebie jest pójście do przodu i to pójście do przodu będzie naprawdę bardzo mocno przyspieszy. Widać, że tutaj będziesz miał jakieś dwa wybory. To może być pod kątem pracy, jak i pod kątem związku, aczkolwiek myślę, że pod kątem pracy u ciebie będzie bardzo tutaj dużo się dziać. Widać, że rzeczy mogą naprawdę bardzo przyspieszyć i możesz mieć mało czasu na robienie innych rzeczy. Pamiętaj tylko, że priorytety są bardzo ważne. Co jest twoim priorytetem na dany moment i nad tym się skupiaj. Widać u ciebie bardzo mocny też grounding, takie bardzo mocne uziemienie, jeżeli chodzi tutaj o twoją energię. Widać tutaj zadbanie o twoje ciało oraz o twój stan jakby hormonalny, ale też jeżeli chodzi o ten unerwienie w twoim organizmie, widać, że tutaj zasadziłeś, bądź też zasadziłaś ziarno pod coś naprawdę niesamowitego, coś, co będzie już niedługo bardzo widoczne. Widać też tutaj bardzo mocno to, że
zaczynasz tutaj dbać o swoje ja i właśnie o swoją własną psychikę, o swój własny stan emocjonalny, ale też co za tym idzie, właśnie tak już to wspomniałem, fizykę też, nie? Jeżeli chodzi o twoje ciało. Tutaj musi być bardzo dobre wyważenie, jeżeli chodzi o duszę, ciało oraz umysł, nie? To są 3 rzeczy, które muszą tutaj być u Ciebie bardzo mocno stabilne, żebyś Ty normalnie funkcjonował, bądź też funkcjonowała i właśnie tutaj bardzo mocno widać. Jest tutaj wokół Ciebie jakaś osoba, która zajeżdża tutaj troszkę takim toksykiem, bądź też narcyzem. Widać, że tutaj trochę taka kontrola jest przy Tobie i ważne jest tutaj to, żeby po prostu troszkę się odseparować od tej energii, bądź też powiedzieć po prostu sobie, że dość, basta, ja już nie mogę, ja już nie chcę i jestem gotowy, bądź też gotowa na pewnego rodzaju zmiany. I teraz tak, masz tutaj wokół siebie siódemkę, numeryczną 7, jest to bardzo mocna karta, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju dobrobyt, pewnego rodzaju dostatek oraz budowanie podwalin pod naprawdę bardzo fajne wypłaty w tym najbliższym czasie. Te wypłaty mogą być od 7 tygodni do 7 miesięcy. Myślę, że patrzmy na to pod kątem 7 miesięcy, czyli tak do końca roku, początek przyszłego roku u Ciebie zacznie bardzo dużo fajnych rzeczy się dziać, jeżeli chodzi o finanse i myślę też, jeżeli chodzi o rozwój Twój, bądź też rozwój Twojej osoby, Twojej jaźni, ale też Twojej psychiki, nie? Bardzo mocno tutaj to widać. Jest tutaj wokół Ciebie jakiś nowy dom, bądź też nowe miejsce zamieszkania. I lepiej, żeby to się stało wcześniej niż później, ponieważ da Tobie tutaj to bardzo dużą możliwość właśnie tej stabilizacji i ugruntowania. Czy coś takiego innego? Aha, zadbaj tutaj o sen. To jest bonus numer 1, sen oraz regenerację. Bonus numer 2 to jest coś związanego znowu z delfinami, kurczę, oraz pływaniem, jeżeli chodzi o zwierzęta. Może tutaj też chodzi o to, żeby zadbaj też o to swoje ciało, o ćwiczenie na przykład swojego ciała, ale to może być właśnie związane z wodą, z pływaniem na przykład. Bonus numer 3 to jest coś związanego z jakimś wyjazdem, bądź też przemieszczeniem się i może tutaj chodzi właśnie o taki właśnie luz, nie, że masz troszkę zwolnić, ale zabierz siebie samego, bądź też samą z siebie w jakieś miejsce, gdzie Ty naprawdę będziesz mógł, bądź też mogła wypocząć oraz zresetować się, nie? Bonus numer 4 to jest taka stabilizacja, właśnie stabilność oraz budowanie jakichś podwalin pod jakąś stabilność oraz stabilizację. I to może być właśnie ta praca, to może być w pewnym sensie taka robienie sobie gruntu pod coś o wiele większego, tak bym tutaj powiedział. I to może być jakiś projekt, który budujesz, to może być jakaś firma, którą zakładasz, bądź też w pewnym sensie taka energia troszkę zakończam jedno i zaczynam drugie, coś innego, co da mi o wiele lepszy byt, nie? A co za tym idzie moim najbliższym, nie? Widać, że będziesz bardzo dużo tutaj pracować, mój drogi Strzelcu, w tym najbliższym czasie i ja powiem Tobie szczerze, że bardzo Tobie tego z całego serca życzę, ponieważ widać, że Tobie to pomoże po prostu odżyć troszkę, nie? Masz bardzo dużą tutaj taką, wchodzisz w taką bardzo mocną energię tutaj żeńską, która jest tą energią tworzenia i kreacji. A właściwie będziesz odchodzić od tej strony męskiej, co będzie bardzo, bardzo dobre, bo mówię, to jest bardzo dobry będzie moment na stworzenie czegoś nowego, nowych struktur, nowych projektów, nowych prac, podejmowania się jakiegoś tam ryzyka, które de facto nie będzie dla Ciebie ryzykiem, ponieważ będziesz tej swojej energii właśnie wykreowywania i tworzenia rzeczy, nie? Także fajna bardzo energia, mój drogi Strzelcu, i bardzo Ci z tego serdecznie życzę. Zobaczymy, co wyjdzie u Ciebie na tym czytaniu na ten najbliższy miesiąc, na tym bardziej rozbudowanym, ale muszę Tobie powiedzieć, że to czytanie tutaj dla Strzelca jest bardzo dużo fajnych zmian. Tak, trzeba będzie się pozbyć pewnych ludzi, pewnej jednostki, ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby pozbyć się w pewnym sensie tutaj, że tak powiem, takiej energii zawiesiny, że tak powiem, nie? Także tak. Może też, mój drogi Strzelcu, nie do końca tutaj były pewnego rodzaju takie dogadanie się z jakąś osobą, bądź też z pewnymi osobami i może
może warto po prostu sobie to też wyjaśnić do końca, zanim tutaj się zaczniesz zastanawiać nad tym, żeby odciąć pewne znajomości, nie? Na takiej zasadzie, nie? Ale tak, mój drogi strzelcu, dziękuję Tobie bardzo serdecznie, kłaniam się bardzo nisko, zapraszam bardzo serdecznie o danie mi kciuka, jeżeli się Tobie podobało, poprosimy też o komentarz, daj mi znać, jak mi poszło i też jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy się możemy spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. A ja już zapraszam lwa. A więc tak, mój drogi lwie, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie na Twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie. Mój drogi lwie. U Ciebie tak jak zawsze. Mój drogi lwie, u Ciebie się będzie działo. U Ciebie jest odchodzenie. Po raz kolejny, mój drogi lwie, po raz kolejny w tych Twoich ostatnich czytaniach jest bardzo dużo od odejścia i bardzo dużo od pójść. Ty odchodzisz od swoich starych jakby nawyków, od rzeczy, które Tobie już nie służą i idziesz w nowym kierunku i mimo, że ten kierunek może się Tobie wydawać z początku, tak, to jest to, co chcę robić, on nagle może Ciebie troszkę przerazić, bądź też możesz się czuć, że po prostu Jezus, czy ja podołam, czy ja na pewno dam radę, a powiem Tobie szczerze, że Ty na pewno dasz radę, tylko nie bierz starych nawyków oraz starych jakby i starych takich, powiem Tobie szczerze, nie tyle nawyków, ale starych też takich energii z przeszłości ze sobą w nowe miejsce, bo wtedy to całe przeniesienie, bądź też ta cała energia Twoja nie będzie miała sensu. To, że Ty się przeniesiesz, czy tam przeprowadzisz, zaczniesz jakąś nową pracę, nic Ci nie da, bo będziesz miała cały czas, bądź będziesz miał cały czas no, także wiesz co, uważaj po prostu. Uważaj, bo jest tutaj to bardzo, bardzo niebezpieczne. Mówię, jeżeli coś zakończ to, ale też gdzieś tam w środku, w swojej głębokiej duszy miej tutaj w myślach to, że okej, zrobiłam to, co mogłam, bo też zrobiłem to, co mogłem i jestem teraz gotowy na nową drogę, jestem na rozdrożu, czy tam byłam na rozdrożu i wybieram opcję numer A, idę w tym kierunku i ten kierunek jest dobry dla mnie, cokolwiek się stanie, ponieważ ja go wybrałam, czy tam wybrałam ten kierunek, nie? Ale, tak powiedziałem, jeżeli wybierzesz ten kierunek, nie bierz ze sobą po prostu tutaj pewnego rodzaju rzeczy z przeszłości, nie? Także na takiej zasadzie. Druga taka bardzo ciekawa energia u Ciebie jest tutaj energią, i to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, tak jakbyś tutaj miał taką energię, wiesz co, tak jakby wszystko zaczynało ze sobą pięknie stykać i wszystko ze sobą miało tutaj ze sobą stykać oraz wszystko zaczyna się tworzyć w jeden cały piękny pejzaż, nie? I widać, że tutaj po prostu pewnego rodzaju historia u Ciebie się kończy i zaczyna się coś zupełnie nowego i ta nowa rzecz, w którym kierunku Ty idziesz, będzie dla Ciebie bardzo dużym takim odświeżeniem, czy też taką energią, że ja wiem nareszcie, gdzie ja jestem i ja wiem, w którym kierunku ja chcę iść i nic mnie nie zatrzyma, nie? Nic mnie nie zatrzyma w tym, żeby podążać, nie, tą drogą. Bardzo mi się podoba ta energia, myślę, że to jest energia takiego właśnie odświeżenia. Jest tutaj absolutnie nowy początek pewnego rodzaju cyklu. Zakończasz stary cykl. Ten cykl, on był troszkę stary, ten stary cykl, on był troszkę przedłużony, niepotrzebnie w sumie, ale to mogły być po prostu pewnego rodzaju rzeczy, które Ty musiałeś sobie tutaj uzgodnić w głowie, bądź też tutaj
znaleźć po prostu tutaj odpowiedzi na wszelkiego rodzaju tam pytania, że tak powiem, nie? W razie bardzo mi się podoba ta energia, jeżeli chodzi o nowy początek. Myślę, że fajna rzecz. Jest tutaj też taka energia, że możesz mieć jakąś zniesnackę, bądź też jakiś zgrzyt z jakimiś osobami. To mogą być osoby z pracy, ale to też może być na przykład rodzina. Ważne tutaj jest to, żeby się trochę odseparować od tego wszystkiego i nie wchodź tutaj w jakiekolwiek wymiany, ponieważ mogą być one tutaj po prostu tobie totalnie nie na rękę oraz mogą one być tutaj, że tak powiem, troszkę takie zagmatwające twoją energię oraz twój, że tak powiem, oraz twoją częstotliwość, nie? Uważaj po prostu, nie? Ktoś może starać się tutaj z ciebie ściągnąć w dół energetycznie oraz tutaj ściągnąć z ciebie na dół, żeby z ciebie żerować. To są tak zwane te wampiry energetyczne, nie? I mówię, uważaj tutaj. Do tego też jest też tutaj wokół ciebie jakaś osoba, bądź też, myślę, że to bardziej osoba, która może być takim bardzo dużym toksykiem, bądź też taką energią, gdzie ty się tak zastanawiasz, Jezu, co ja tutaj robię z tą osobą, w ogóle w tej takim układzie. Coś, co tobie totalnie nie pasuje i to nie pasuje, może już nie pasować od bardzo, bardzo dawna. Widać, że masz sobie tutaj dać spokój, masz sobie tutaj dać troszkę czasu i masz się tutaj odosobnić od jakiejś osoby, która po prostu żeruje na tobie, tak bym tutaj powiedział. To też może być praca, moi drodzy, też może być praca i po prostu takie gotowość na to, żeby iść po prostu w jakimś nowym kierunku, który tobie totalnie tutaj już nie styka, nie jest dla ciebie i ty jesteś gotowy, bądź też gotowa na to, żeby iść w tym nowym kierunku, nie? Tak bym tutaj powiedział. Bonus numer 1, mój drogi lwie, to jest coś związanego z autem, bądź też związanego z jakimś serwisem auta, coś tutaj jest związanego z autem może się tutaj dziać, co jest bardzo, bardzo ważne. Mówię tutaj, uważaj. Jeżeli coś tam takiego wyjdzie, od razu tutaj leć do mechanika, bądź też do jakiegoś serwisu. Bonus numer 2 to jest coś związanego z oczami. Możliwe, że tutaj trzeba będzie coś sprawdzić, jeżeli chodzi o oczy, bądź też jeżeli chodzi o okulary na przykład. Bonus numer 3 to jest coś związanego z uśmiechem. Wiesz co, tak jakby u ciebie nie było uśmiechu, bądź też ten uśmiech był taki pozorny troszkę dla ludzi, ale gdzieś tam wewnętrznie na przykład, ty wiesz na przykład, że nie wszystko jest takie piękne, nie wszystko jest takie śmieszne, że tak powiem, tylko są tam pewnego rodzaju rzeczy, które się u ciebie wydarzyły, które spowodują u ciebie pewnego rodzaju taki smutek gdzieś tam wewnętrzny, nie? Bardzo, bardzo ciekawe. I bonus następny to jest coś z wyjazdem za granicę, bądź też do jakiegoś innego kraju. I powiem tobie szczerze, że ten wyjazd może to być właśnie ta zmiana, którą ty chcesz się podjąć, ale nie wiesz dokładnie, może do końca, czy na pewno ty dasz radę, ale dasz radę, bo jesteś lwem, nie? Także tak czy tak to u ciebie się powiedzie. Ty po prostu możesz się zastanawiać, czy jest na pewno to, co ja chcę na pewno zrobić, nie? Ale tak. I bonus taki ostatni to jest coś związanego z jakąś plażą, bądź też jakimś tam plażowaniem, że tak powiem, może jakimś tam szybki wyjazd na to, żeby się zregenerować, regeneracja i też zadbanie o swojego ciała. Widać tutaj, mój drogi lwie, u ciebie coś związanego może z tarczycą, z hormonami, z cukrem. Tutaj bardzo trzeba tutaj uważać na to, co ty jesz, jak ty jesz i też te wypoczynek, nie? To jest bardzo, bardzo ważne u ciebie. Ale tak. Mój drogi lwie, jeżeli to z tobą rezonowało, poprosimy tutaj o kciuka w górę, poprosimy tutaj o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło i też jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, jedziemy dalej. Mój drogi baranie, witam ciebie bardzo, bardzo serdecznie na twoim czytaniu. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie u ciebie w tym najbliższym czasie. A u ciebie, mój drogi baranie,
jest bardzo ciekawa energia, bo u Ciebie jest energia jechania na 2 fronty. To może być związek z jakimiś 2 osobami, ale to też może być na przykład 2 prace, 2 jakieś wybory, które tutaj masz, które tutaj będziesz tutaj podejmować. I powiem Tobie tak, jeżeli chodzi o te najpierw zacznijmy od tych 2 osób. Tutaj widać, że po prostu musisz sobie naprawdę bardzo mocno, baranie, zadać pytanie, czy chcesz iść na opcję A, czy chcesz iść na opcję B, bo tak dalej nie może być. To też może być na takiej zasadzie, że tutaj są jakieś 2 rzeczy do wyboru odnośnie na przykład pracy na przykład, nie? Że masz 2 wybory w pracy. Tak jak powiedziałem, zazwyczaj te częstotliwości, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o związki, one są bardzo, bardzo podobne. Tutaj widać, że masz po prostu 2 wybory i musisz się tutaj zastanowić nad tym, co ty tak de facto chcesz od życia i to de facto, czego ty nie chcesz, jest o wiele ważniejsze niż to, co ty chcesz, nie? I to jest tutaj bardzo ważne pytanie. Masz wokół siebie jakąś osobę, bądź też jakąś energię, jakieś kobiety, bądź też takiej energii, która może być wyczerpana, może być po prostu taka nie do końca jasna dla ciebie. I z jakiegoś powodu jesteś bardzo ukierunkowany, bądź też ukierunkowana w stronę tej osoby. Ale tak by tam nie było za bardzo, tak by to było bardziej takie manipulacyjne, niż jakby to było pod kątem takim uczuciowym, że tak bym tutaj powiedział. Nie? I teraz tak, jest tutaj bardzo taki, tak byś ty patrzył na tą osobę, mój drogi baranie, pod kątem bardziej takiej mentalnym, ale nie emocjonalnym, nie? Że to jest osoba, z którą można na przykład tam być, nie? To też może być odnośnie pracy. Ta energia może być energią pracy. Jest to energia właśnie takiej kobiecej, nie? Że tak powiem, nie? I to może być właśnie ten drugi wybór i jeden wybór będzie dla ciebie po prostu totalnie niejasny, a drugi wybór to może być właśnie to, że tą pracę znam, albo to miejsce znam bardzo dobrze i mimo, że tam się nie czuję na dany moment może lepiej z tego miejsca nie odchodzić, ponieważ no nie wiem, jak mi to druga rzecz pójdzie, nie? To są takie 2 bardzo mocne tutaj energie, które są wokół ciebie. Bonus numer 1, mój drogi baranie, to jest coś związanego z kluczem, bądź też z kluczami. Staraj się nie zgubić jakiegoś klucza, ponieważ czy to jest od auta, czy to jest od domu, ponieważ możesz mieć później problem dostania się do swojej własnej chałupy, nie? Bonus numer 2 to jest coś związanego tutaj z takim wykończeniem właśnie i takim... Wiesz co, tak jakby tutaj było jakieś w pewnym sensie takie zachwianie energetyczne, ale też emocjonalne u ciebie, nie? Bonus numer 3 to jest coś związanego tutaj z pieniędzmi, bądź też z taką strukturą pieniądza. Tak jakby ona może nie działała dokładnie tak, jakbyś ty chciał, albo tak, jakbyś ty założył, mój drogi baranie. Bonus następny to jest coś związanego tutaj z takim wyluzowaniem, wyważeniem swojej własnej emocjonalności, swojego ciała oraz swojej psychiki oraz czy coś takiego innego tutaj jest, to jest takie troszkę... Staraj się, mój drogi baranie, może nie mówić o wszystkim, co się dzieje w twoim życiu i staraj się tutaj bardziej tak spojrzeć na wszystko z perspektywy takiej, że teraz zrobię to i po prostu to zrób do końca, później zrobię to i tamto zrób do końca. Co mam na myśli? Jeżeli masz jakiekolwiek plany zrobienia czegokolwiek, jeżeli chodzi o pracę, czy tam jeżeli chodzi o swój rozwój, nie mów tego wszystkim w pracy, na przykład, czy tam ludziom wokół ciebie, ponieważ możesz troszkę zabić tę swoją manifestację. Lepiej, baranie, dla ciebie w tym najbliższym czasie, bo tu jesteś w bardzo mocnej energii męskiej, nie? Czyli to jest ta energia wykonywania i robienia już, nie? Czyli lepiej nie mówić tutaj ludziom o tych swoich pragnieniach, czy tam tych swoich tam jakichś ukierunkowań. Czemu? Bo nie jesteś w swojej energii żeńskiej, czyli tej kreacji, czyli to może nie wyjść cały czas. Nie musisz bardzo, bardzo uważać tutaj na to i zwrócić uwagę właśnie na twoją drogę, nie? Pod tym kątem. Ale widać tutaj właśnie bardzo fajną możliwość zaczęcia czegoś bardzo fajnego, nowego, nie? I to może być właśnie ta praca, bądź też to może być jakiś związek, nie? Ale
Tak jak powiedziałem, są jakieś tutaj dwa fronty, dwie osoby, bądź też dwie jakieś możliwości. Daj mi znać w komentarzu, jak to z Tobą rezonuje. Bardzo, bardzo ciekawe to jest, którą z tych możliwości chcesz Ty użyć, którą Ty chcesz wziąć. To mnie bardzo, bardzo ciekawi, nie? I wiesz co, tak jakby były przed Tobą pewnego rodzaju zamknięte drzwi i jakbyś się zastanawiał, bądź też zastanawiała, czy ja chcę przez nie przejść, czy ja nie chcę, nie? Tak jakbyś, inaczej, jak Ty coś zaczynasz i robisz, to powinno to być po prostu na 150% i powinieneś przejść przez te drzwi po prostu z buta, z glana, po prostu je wyrąbać, z zawiasów po prostu i przejść i iść dalej, nie? A tutaj widać, że jakbyś Ty się wahał, bądź też wahała, tak jakbyś Ty nie chciał, bądź też chciała popełnić pewnego rodzaju błędu odnośnie właśnie tej rzeczy, nie? Którą Ty chcesz ogarnąć albo zrobić, nie? Bardzo, bardzo ciekawie. Ale tak, mój drogi baranie, jeżeli to z Tobą rezonowało, poprosiłbym tutaj o kciuka w górę, poprosiłbym też tutaj o komentarz, daj mi znać, jak mi poszło i też jeżeli jesteś tutaj zainteresowany, bądź zainteresowana prywatnymi konsultacjami, zapraszam bardzo serdecznie na priwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Ale tak, dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję Tobie, baranie, dziękuję wszystkim znakom Zodiaku, dziękuję tutaj wszystkim ludziom, którzy pisali tutaj na czacie, dziękuję bardzo Kasi, dziękuję bardzo Natalii, która chyba tu wpadła też na chwilę i też dziękuję tutaj wszystkim innym ludziom, między innymi chyba tu Anecie, Katarzynie oraz Ani i Agnieszce, wielu innym ludziom, którzy tutaj udzielali się na czacie, dziękuję Wam bardzo z całego serca, życzę przemiłego wieczoru, bądź też popołudnia, bądź też z początku dnia, zależy od tego, kiedy to oglądacie i o której godzinie oglądacie tutaj tego live'a. Ale tak, moi drodzy, już niebawem, bo już jutro będzie kolejne czytanie na miesiąc sierpień. I będzie to troszkę inne, bardziej rozbudowane czytanie, moi drodzy, także mam nadzieję, że jesteście gotowi. Ci ludzie, którzy ze mną są już tutaj od prawie 5 lat, wiedzą dokładnie, o co mi chodzi, bo będzie to zupełnie inny typ czytania, bardzo, bardzo wnikliwe. Ale tak, moi drodzy, jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe. Mamy 3 różne możliwości, godzinne, 30-minutowe oraz 15-minutowe spotkania. Ja nie daję żadnych restrykcji, jeżeli chodzi tutaj o ilość pytań. Liczy się tylko czas, żebyśmy zmieścili się w danym czasie. Ale tak, moi drodzy, życzę jeszcze raz przemiłego czasu dla Was. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo jeszcze raz za to, że jesteście. Dziękuję Kasi oraz Natalii, buziaki oraz pozdrawiam serdecznie.